make me feel so. Dzień dobry, nazywam się Norbert Stolarczyk, wędkarze bez barier. Jesteśmy na drugich ogólnopolskich spinningowych zawodów z łodzi osób niepełnosprawnych na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku. Idea zawodów wędkarskich tego typu, a więc niepełnosprawnych, gdzie wraz z wózkami zawodnicy są w łódkach i wypływają na jezioro, stworzyła się kilkanaście lat temu. Dojrzewała w mojej głowie, dojrzewała w głowie współorganizatorów, z którymi to robimy. Przyszedł czas, że nasze drogi gdzieś się zetknęły. Na którychś z wędkarskich targach padł pomysł, abyśmy te zawody zrobili razem. I tak właśnie w zeszłym roku, w czerwcu 2017 roku, tu w Szczecinku na jeziorze Trzesiecko odbyła się pierwsze ogólnopolskie zawody spinningowe, a dzisiaj kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy w zeszłym roku. I zrobiliśmy drugą imprezę. Zeszły rok to była wycieczka po rozum. Jeżeli wyniknęły jakieś malutkie błędziki, a wyniknęły tam 2 czy 3, myśmy od tych błędów zaczęli drugą edycję przygotowywać. W związku z powyższym fundament stworzył nam się bardzo szybko, o czym nawet już świadczy sam fakt wkładania czy montowania zawodników do łodzi, bo w przeciwieństwie do poprzedniego roku byliśmy 15 minut do przodu. Także przez 15 minut zawodnicy dryfowali sobie, czekali na start, nawet niepokojąc się, że tak długo nie mogą wypłynąć na wodę. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że każda następna impreza tego typu będzie przygotowana coraz lepiej, coraz profesjonalniej. Sam fakt, że zawodników w zeszłym roku, kiedy oni wsiadali do łódek, mieli wielkie oczy z przerażenia, bo nie wiedzieli, co ich czeka. Byli odważni, wsiedli, wypłynęli, wrócili zadowoleni, jednak się bali. W tym roku nie było czegoś takiego. Oni wiedzieli, po co płyną. Nawet 4 nowych zawodników, o których wspomniałem, nie miało z tym najmniejszego problemu, ponieważ oglądali relacje filmowe z zeszłego roku, więc już tak jakby podświadomie, psychicznie nastawili się, jak to może wyglądać. Dlatego ja jestem póki co bardzo szczęśliwy i mega zadowolony, że no tak to się odbywa. W tym roku na wodę wypłynęło 21 zawodników, z czego 4 mamy nowych i to naprawdę bardzo cieszy. Idea tego typu zawodów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ aktywizuje osoby niepełnosprawne, aktywizuje w kierunku sportu, jakim jest wędkarstwo. Wędkarstwo spinningowe od wędkarstwa pławikowego czy gruntowego charakteryzuje się tym, że tutaj non-stop na łodzi mamy jakiś ruch. Myślimy, jaką użyć przynętę, jak ją zastosować, jak ją poprowadzić. Cały czas jesteśmy w ruchu, w pełnym ruchu, zarówno umysłowym, jak i fizycznym. I uważam, że spinning, a więc metoda spinningowa jest najbardziej metodą aktywizującą. Dlatego właśnie powstały tego typu zawody. Kiedy kilka lat temu szerokiemu gronu wędkarskiemu ogłosiłem informację, że chciałbym stworzyć tego typu zawody, zorganizować tego typu zawody, gro kolegów pukało się w głowę. Nie uda ci się to, wsadzą cię do więzienia, jak ktoś się utopi, wpadnie nawet do wody. No, teorii było wiele, oczywiście ja żadnej nie brałem na poważnie, po prostu wbiłem do głowy, że to musi się udać i po prostu potrzebowałem partnera. Na szczęście znalazł się ktoś taki, jest to organizacja samorządowa SAPIK i organizacja turystyczna Szkoł w Szczecinku, której prezesuje Mariusz Getka i to głównie właśnie z nim, żeśmy pierwsze rozmowy prowadzili jako wędkarze bez barier. Padło hasło robimy i w zeszłym roku zrobiliśmy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w Szczecinku, w mieście, które wiele lat temu postawiło na turystykę, również na turystykę wędkarską. Jesteśmy przykładem dla wielu samorządów w Polsce, jak można dbać o jezioro, które jest w mieście. Miasto Szczecinek bardzo intensywnie zarybia akwen, który jest za nami, akwen, na którym odbywają się drugie spinningowe zawody osób niepełnosprawnych z Łodzi. A to, że są tu ryby, efektem tego jest to, że mamy tutaj bardzo dużo imprez. To jest druga edycja tych zawodów. Już na jesień mamy zawody Mistrzostwa Europy Wędkarzy Niesłyszących i Niedosłyszących, a w miesiącu październiku, trzeci weekend z kolei, mamy zawody Crazy Fisherman Trophy, w których wystartuje 300 zawodników niemal z całej Europy, więc widać, dobrze robimy swoje, stawiamy na wędkarzy i mam nadzieję, że wędkarze to również doceniają. Wiele lat temu zorganizowaliśmy na Jeziorze Trzesiecko zawody dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Właściwie była to bardziej zabawa niż zawody, ale wtedy też zrodziła się idea organizowania zawodów dla ludzi, którzy mają nałożone przez życie różne ograniczenia. Spotkałem Norberta Stolarczyka, porozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że super byłoby zrobić zawody dla osób niepełnosprawnych. Wtedy to były ruchowo niewidomych czy niedowidzących. Parę lat ten pomysł dojrzewał, aż w końcu się udało. Ubiegły rok, pierwsza edycja, w tym roku kolejna. Mam nadzieję, że rokrocznie będziemy się tutaj spotykać. Tak jak powiedziałem wcześniej, październik to również zawody dla osób niesłyszących i niedosłyszących, a w przyszłym roku planujemy jeszcze zorganizowanie zawodów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, chcemy, żeby ludzie zauważali to, że jesteśmy wyjątkowi, stawiamy na grupy społeczne, które przez wielu są wykluczane, a dla nas każdy wędkarz jest wart tyle samo, tak samo jak każda osoba jest warta tyle samo i mamy nadzieję, że wszyscy w Szczecinku będą czuć się bardzo dobrze. Drugie ogólnopolskie zawody spinningowe osób niepełnosprawnych w Szczecinku ma jeszcze jedną imprezę. Są to dzieci z placówek wychowawczych w Szczecinku, jak również z Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest tu młodzież niepełnosprawna i młodzież sprawna. Sprawni chłopcy są asystentami kolegów niepełnosprawnych. Sędzinami są miłe młode panie. Także mamy tutaj takie bardzo fajne połączenie typowo integracyjnych zawodów młodzieży, gdzie zarówno jedni, jak i drudzy mogą ze sobą tutaj współpracować i poznać się troszeczkę bliżej. Uważamy, że takie rozwiązania, prowadzenie takich zawodów pod naszym hasłem wiadomości wędkarskich i wędkarzy bez barier ryboterapii ma jak najbardziej sens i uważamy, że w całym kraju powinny się otwierać tego typu placówki, powinny się otwierać na taką właśnie działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy w trakcie drugiej edycji spinningowych zawodów dla osób niepełnosprawnych z Łodzi. Jest to jedyna taka impreza w regionie, wręcz chyba nawet w Europie. Akurat trafiło mi się tak, że mam okazję uczestniczyć przy współorganizacji tych zawodów. Dzięki mojemu szefowi i Norbertowi Stolarczykowi, bo to w sumie ich inicjatywa te zawody, udało nam się fajnie dogadać. Władze miasta bardzo mocno nas wspierają przy organizacji tej imprezy i w sumie tylko dzięki nim może się to odbyć tutaj na naszym terenie. No, do tego Norbik i jego zaangażowanie we wszystkie działania, w to co robi. Świetny facet, naprawdę polecam. Jakbyście mieli okazję z nim kiedyś współpracować, to jak najbardziej referencje wystawiam perfekcyjne. Zawody tego typu, jak już prawdopodobnie wspomniałam, są nietuzinkowe. Są jedyne w Europie tego typu zawody dla osób niepełnosprawnych z Łodzi. Pokazują nam jedną bardzo ważną rzecz, że wszyscy łowimy tak samo. Po prostu walczymy ze stereotypami, staramy się z nimi jak najbardziej je niwelować, bo to są normalni ludzie, normalnie może troszkę inaczej funkcjonują w świecie, ale są tacy sami jak my i warto
zrobić coś dla nich, żeby mogli tak samo jak cała reszta świata zdobywać szczyty, tak? Czy to wędkarskie, czy górskie. Fajnie by było, gdyby w Polsce było coraz więcej takich inicjatyw. Co jeszcze? Zapraszamy do Szczecinka. U nas mogą łowić nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszyscy mamy piękne rybne jeziora, jest to po jezierze. Wędkarze bez barier, czyli Norbik, zaprosił nas tutaj na zawody, żebyśmy pomogli troszeczkę w organizacji, pomóc ludziom, którzy nie dają sobie sami rady wsiąść na łódkę. Więc postanowiliśmy, nie tylko ja, ale i Tomek Frelik i tutaj część chłopaków przyjechała pomóc, żeby ci ludzie mogli połowić. Pływaliśmy, patrzyliśmy jak łowią, powiem tak, szacun wielki, bo na wodzie nie ma różnicy, czy wędkarz jest funkcyjny, czy nie ma niektórych funkcji, tak? Jesteśmy wszyscy równi. Bardzo fajne zawody, super organizacja, miło, przyjemnie i ekstra popatrzeć jak ludzie, którzy mają ciężko w życiu, tam się odnajdują, tak? No więc pierwszy raz jesteśmy na tego typu zawodach dla osób niepełnosprawnych. Atmosfera jest bardzo sympatyczna. Jest to nowe doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Jak widać, wszyscy mogą łowić, nawet jeżeli nie każdy fizycznie jest w 100% sprawny. Jest to na pewno też ważny sygnał dla innych niepełnosprawnych, że jak się chce, to można. Reprezentuję firmę SNEC, która jest jednym ze sponsorów. Ufundowaliśmy nagrody, pakiety startowe oraz nagrody za 3 pierwsze miejsca, plus nagroda pocieszenia. Produkujemy żyłki wędkarskie, produkujemy je w Polsce z najwyższej jakości komponentów. Polimery są japońskie, opakowania są robione też na miejscu w Polsce i drukujemy etykietki również na miejscu w Polsce. Na zawody przygotowaliśmy serię taką okazjonalną, wędkarze bez barier, specjalna etykietka z logiem pirata i żyłka również do spinningu specjalnie opracowana przez naszą firmę, przez naszych technologów. No, zawody super sprawa. Szkoda, że tak mało zawodów dla nas, spinningowych, osób niepełnosprawnych, takie zawody. No dzisiaj troszkę ryb było, ryb krótkich, parę okonków padło, jeden tylko szczupak, ale ogólnie fajnie. Dla nas takie coś, że po prostu się spotykamy na tej wodzie. Nie siedzimy w domu, nie? Że ludzi się boi tego, ale widocznie można pływać, można łowić, można się fajnie bawić. I myślę, że to jest najfajniejsze. Ryby to dodatek. Chociaż jest fajnie złowić, fajnie wygrać, to dla niektórych. Ja akurat wygrałem w tamtym roku, dzisiaj druga osoba wygrała, też fajne, no i super. Wiesz, jak najwięcej takich inicjatyw. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzi wyciągać, takich jak my, na wózku, osób niepełnosprawnych, nie? Im więcej nas, tym lepiej. Tym bardziej większe zainteresowanie będzie osobami niepełnosprawnymi i zawodami, nie? Witamy z zawodów u Norbika. Nie tylko niepełnosprawni
że tak powiem, którzy nie mogą chodzić, poruszać się, ale są też głuchoniemi, jak Paweł. Paweł tutaj zda relację mówiąc, bo co nieco mówi, ja rozumiem co mówi, ale też pokaże język migowy, który mnie strasznie korci, żeby się nauczyć. On mi każe się nauczyć, powoli się będę szkolił, ale Paweł opowie o zawodach też mówiąc i w języku migowym. Proszę Paweł. Cześć wszystkim, jesteśmy teraz tutaj w Szczecinu, są drogie zawody spinningowe osób niepełnosprawnych z Łodwy. Jest super fajnie, atmosfera jest prawda. Jestem bardzo zadowolony, spotkałem tak samo dużo ludzi, no wiesz, mógłbym pogadać z innymi doświadczeniami, poznać nowych ludzi, jest naprawdę super. Nie trzeba być głuchym, niemową, można łowić, tak? No łowienie to jest łowienie. Dzięki Pawcio. Super. Impreza bardzo fajna. Byłem w zeszłym roku też jako kibic. Pogoda w zeszłym roku podobna. Ile połowili to nie wiem. Zaraz się dowiem. Pozdrawiam. Drugie spinningowe zawody osób niepełnosprawnych z Łodzi. Duże wydarzenie. Duże wydarzenie, bo ludzie mają problemy, żeby się normalnie poruszać, żeby normalnie żyć. A tutaj uczestniczyć w zawodach sportowych trzeba się spiąć. Trzeba podkręcić wszystkie swoje możliwości na wyżyny, na szczyty i spróbować zagrać i wygrać. Stąd wielkie moje uznanie dla zawodników, dla organizatorów, dla opiekunów, bo wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może zdarzyć i wtedy najpiękniejsza idea może upaść. Te zawody przebiegły bardzo dobrze, zawodnicy są zadowoleni, organizatorzy zmęczeni, ale radośni, że się udało i to chyba jest najważniejsze, bo wyobrażam sobie, że w wędkarstwie o nic innego nie może chodzić. Wszystkim dziękuję serdecznie za udział w zawodach. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom za po raz drugi zaufanie, za to, że mi zaufali, że przybyli tu do Szczecinka, do pięknego miasta, które ma bardzo duże walory turystyczne, jak zresztą widzicie w moim tle kawałek jeziora Strzesiecko. Chciałbym bardzo gorąco podziękować przede wszystkim burmistrzowi miasta Szczecinek za okazaną mi pomoc. Samorządowej Agencji Promocji Kultury w Szczecinku, Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. To są moi partnerzy, bez których ja bym tego nie zrobił. Chciałbym serdecznie podziękować Ośrodkowi Sportu i Turystyki w Szczecinku za przygotowanie terenu, za przygotowanie łodzi, za stworzenie pełnego profesjonalnego serwisu, z którego my teraz możemy tutaj korzystać. Chciałbym serdecznie podziękować, bo pieniądze, wkład, ciężka praca, zawodnicy to jest dopiero 50% sukcesu. Chciałem serdecznie podziękować naszym hojnym sponsorom, a w tym roku mamy ich naprawdę bardzo dużo. Serdeczne podziękowania przesyłam firmie Garmin, firmie Lure Leader, naszemu partnerowi, firmie Fox Rage, firmie Spinmat, firmie Mitchell, Berkeley, firmie Daiwa, Mistral, firmie Deeper, firmie Water King, firmie Fishing Madness, dzięki której możemy w tak ładnej odzieży dzisiaj wystąpić, firmie Snack, Żyłki z Gorzowa, firmie Przynęty Matusiak, Realistic Shot, firmie Rękodzieło Marcin Gałka,
firmie Sokołów, firmie WaleX, atomowe okulary i mojemu partnerowi Rybomania, największe targi wędkarskie w Polsce. Oprócz sponsorów serdecznie dziękuję wszystkim moim partnerom medialnym, których mamy w tym roku naprawdę dużo. Wiadomości wędkarskie, Wędkarski Świat, WMH, cała czołówka polskiej prasy, Miasto z wizją ze Szczecinka, Wędkarska Przygoda, telewizja Wędrówki z Wędką, portal wędkarski wędkuje.pl, Huka TV, Gavex TV i Fishing Maniac. Serdecznie Wam dziękuję i liczę na owocną współpracę przy 3. edycji zawodów. No właśnie, przepraszam najmocniej. Dziękuję mojej małżonce. Od wielu lat mnie wspiera i nigdy nie powiedziała, że moje pomysły są głupie czy szalone, a wręcz na odwrót. Jak stwierdziła, że przesadzam, to się po prostu nie odzywała. Natomiast kiedy chciałem coś zrobić, to stałam murem. Także dziękuję Ci, kochanie, bardzo i dziękuję Wam wszystkim. Się wzruszył, ale ja też jemu bardzo dziękuję, bo to jest człowiek szalony, o czym mogliśmy się niejednokrotnie przekonać.